Cześć, pamiętacie te rajskie widoki z Los Roques, które prezentowałem w poprzednich odcinkach? Zapomnijcie o nich. Prawdziwa Wenezuela mieści się na kontynencie. Rządzony od 2013 roku przez prezydenta Maduro kraj w niczym nie przypomina raju. Głodni ludzie szukający pożywienia gdziekolwiek, czy dzieci mieszkające na ulicy to niestety codzienność w Wenezueli. Podobnie jak galopująca inflacja, gdy nagle okazuje się, że za minimalne wynagrodzenie możesz kupić czekoladowego szejka. Dodajmy do tego przestępczość i wskaźnik zabójstw i rabunków tak duży, że zastanawiasz się, czy mijający cię motocykl to po prostu zwykły kierowca, czy może jeden z wszechobecnych tutaj malandros. Wszystko to polane latynoamerykańskim sosem, którego koloryt ujawnia się zarówno w architekturze, jak i w motoryzacji. Reasumując, Wenezuela to nie jest wymarzony kraj do nagrywania vloga. Chcąc jednak pokazać wam, jak wygląda Caracas z perspektywy ulicy, wyruszyłem w miasto z kamerą, na razie ukrytą w plecaku. Jak się to skończyło? Zobaczcie. Buenas tardes, señor Luis. Buenas tardes, señor Bardo. Basically what I want to do, I want to go to the streets of Caracas, I want to walk and I want to record. To jest Luis, mój kumpel, którego poznałem na protestach. Ludzie patrzą trochę na mnie jak na idiotę, bo łażę tu z kamerą. Chciałem wam pokazać Caracas nagrany z plecaka, ale niestety nie da się. Kamera jest skierowana na dół, twarze widać z perspektywy ziemi. To nie tak powinno wyglądać. Będę nagrywał normalnie z ręki, nie będę się chował. Gracias. Najwyżej mnie okradną i nie będę miał kamery. Lecimy. Tam ludzie mieszkają na ulicy. To niestety obrazek, który widać często w Caracas. Teraz idziemy w tamtym kierunku do głównego deptaka Sabana Grande. Zobaczcie, amerykańska typowa fura. Zakochany jestem w tych starych samochodach, zastanawiam się nawet nad tym, żeby kupić jeden. Jesteśmy w tym momencie na bulwarze Sabana Grande. To jest miejsce, gdzie nagrywanie z kamerą w ręku to nie jest najlepszy pomysł. O kurde, ale klasyk, zobaczcie. Reasumując, nagrywanie i łażenie tutaj z tą kamerą to nie jest dobry pomysł, ale jak chciałem to nagrać z plecaka, to za przeproszeniem wychodziło, także będę szedł z tą kamerą, no i wyżej ukradną. Nie, no moim zdaniem chyba przesada. Najwyżej stracę GoPro, chyba ręki nie odetną. To nie jest getto, to nie jest barrio, to po prostu jest centrum miasta, które jest trochę niebezpieczne, bo sporo osób mieszka tu na ulicy i te osoby są głodne często. Można to w sumie zrozumieć. Są tu zawsze tłumy, zwłaszcza w weekend. Okay. When the people listening you is like, where are you coming? You don't speak English. When the people listen you, Yeah. they are like, where are you from? You don't speak English. Gringo. Yeah. To jest kolejka do najlepszej lodziarni w Caracas, która mieści się właśnie przy bulwarze Sabana Grande. Zobaczcie, jaka jest długa. Porcje tam mają ogromne i przepyszne, dlatego jest tak duża kolejka. Ludzie w Caracas starają się zarabiać w jakikolwiek sposób, mają jakieś swoje małe handelki, biznesiki. Niestety armia często ich goni. Armia lub policja, nie patrząc na to, że jest to ogromna bieda, nie pozwalają ludziom zarabiać. Albo po prostu chcą łapówkę, nie wiem. Często widzę, jak zawijają tych drobnych handlarzy wojskowi albo policja. Tu pan sprzedaje kawę, tu jakieś kosmetyki i tego typu tematy. Także handel jakiś kwitnie. Ludzie starają się sobie jakoś radzić w tej ciężkiej sytuacji w Wenezueli. Zwróciliście uwagę na ten napis tam? CI punto. Punto es cuando tú pagas con una tarjeta, ¿sí? W związku z faktem, że nie ma w ogóle pieniędzy, nie ma gotówki w Wenezueli, to jest atut ogromny, że można płacić kartą. Aha. Prawdopodobnie ten dzień zakończyłby się bez większych perypetii, gdyby nie fakt, że zapragnąłem pokazać Luisowi miejsce, w którym biegam. Ruszyliśmy więc na piechotę w kierunku parku Los Caobos.
To jest taki dworzec autobusowy, stąd jeżdżą autobusy lokalne do miejscowości pod Caracas, czyli na przykład Los Teques. To jest takie legionowo, powiedzmy, wenezuelskie, czyli podkarakańska miejscowość. Są zawsze kolejki i stoi się w nich godzinę, półtorej. Ostatnio nawet zaczęli wozić ludzi ciężarówkami, dlatego że brakuje autobusów. Do you take a bus from here also? No, for that reason I use subway. Subway. Venezuela mismo. Restauracyjka z jedzeniem. To jest miejscówka, gdzie jest dużo hamburgerów w nocy, a tutaj jak za komuny w Polsce sprzedają Coca-Colę z samochodu. Uznając, że nie ma tu już nic więcej ciekawego do nagrywania, włączyłem kamerę, a rejestrator dźwięku nagrywał dalej. 10-12 kilometers, but I believe it's too much, you know. Because I'm a little bit older, I'm almost 40. ¿Qué? ¿Qué? Can you tell what happened? They almost robbed you. Oh fuck, and they were in a motorcycle. Yeah, but what they were saying in Spanish? They say, pégate para allá. Pégate para allá is like, keep it quiet and don't try. For that reason I almost like, my heart is beating a lot. Podjechało do nas dwóch kolesi na motocyklu i krzyknęli coś i chcieli nas okraść przed chwilą. And that means like, keep it quiet and don't try. It's like, don't try because if somebody is here, the people can help you. So they wanted the stuff from ourselves. They say that for us. Look, the people. The missus say that probably They will go back? Yeah, they can follow us. Okej. Okay. No to myślę, że chyba skończymy nagrywać i pójdę do domu. No dobra, tu jest, this is policja, Yes, so. I'll never separate this. Do you remember the police telling you be careful with your Yeah, rob? yeah. Try rob us, it was like crazy. Nie mieli w ręku żadnego pistoleta ani nic, ale chcieli nas podobno okraść. Od razu zaczęliśmy uciekać, jesteśmy teraz przy budce policji. Odczekamy tu z 10 minut i będziemy iść dalej. Gdyby mieli pistolet, oczywiście nie miałbym kamery. Na szczęście spojrzałem na nich, o co chodzi. Zaczęliśmy uciekać. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie dzisiaj z Caracas. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia w Polsce. Cześć. Żeby nie było tak do końca mrocznie, wybierzmy się na górę Avila oddzielającą Caracas od Morza Karaibskiego. Jedziemy na górę Avila, która jest koło Caracas i kosztuje to 25 000 boliwarów od osoby. To znaczy ja powinienem zapłacić $15, ale użyłem dowodu osobistego znajomego i wszedłem jako Wenezuelczyk. De mi propio corazón Ale warto. tengo que salir de aquí. Nawet jeżeli będziecie musieli zapłacić za bilet tutaj $15, to Avilę musicie zobaczyć. Warto, to jest przepiękne miejsce. Z tej strony jest Caracas, a po drugiej stronie Morze Karaibskie. Jedyna rada, tylko jak będziecie się tu wbierać, koniecznie ubierzcie się ciepło, bo jest z 10 stopni mniej niż na dole. Jesteśmy na wysokości ponad 2100 metrów. Cumpleaños, Caribán. Cumpleaños, feliz. Otra vez. Las turenas golondrinas y se quieren escapar y yo casi me muero por volverlas a atrapar. Eran tan hermosas que no puedo vivir sin ellas. No pierdo las esperanzas de volverlas a capturar. Hacerle una habla de oro para que no puedan volar. Mejor dejarla volar, que vuele sus espacios hasta la eternidad. Que sean muy felices igual como yo lo soy. Con lágrimas en los ojos voy a despedir esta bella golondrina y este quiludo golondrino blanquito que se me quiere escapar. Pero que no pierda las esperanzas de volverlo a capturar. W przyszłym odcinku odwiedzimy wenezuelskiego McDonalda, pokażę Wam swoje mieszkanie i opowiem trochę o cenach. Zjeżdżamy na dół. Jechaliśmy do Maka.